Witajcie na kanale Zegarmistrz. Przed nami piękny, świeżutki, dopiero co zakupiony zegarek Seiko. Jeszcze cieplutki, posiada metkę z referencjami. A w zegarku tym nie będziemy robić żadnej naprawy. Trzeba dopasować bransoletę i zdemontować 3 ogniwa. Oczywiście najpierw musimy usunąć zbędne folie, które będą nam przeszkadzały w tym. Musimy przyjrzeć się, jak wyglądają ogniwa, które musimy zdemontować. Dlatego odpinamy to zapięcie. I tak wyglądają ogniwa. Na elementach bransolety od wewnętrznej strony mamy stosowne strzałki, które informują nas, w którym kierunku należy wypchać ogniwo, aby je usunąć. Bardzo przydatnym takim przyrządzikiem będzie ta oto podstawka, dzięki której będziemy mogli sobie oprzeć bransoletę i próbować wysunąć ogniwo, oczywiście jakimś stosownym do tego szpikulcem. Wygląda to w ten sposób. Robimy to delikatnie, aby nie porysować elementów bransolety. Jak widzimy, wychodzi to bardzo ładnie i nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej siły. Ogniw musimy zdemontować 3, a więc z jednej strony musimy wyjąć jedno ogniwo, natomiast z drugiej 2 asymetrycznie. Element, który wyjęliśmy, oczywiście w odwrotnym kierunku montujemy w zmontowane już wcześniej ogniwo. Po zamontowaniu elementu ponownie w ogniwie, aby nie pozostawić śladów uszkodzeń na bransolecie, która jest piękna, świeżutka i nowa, zalecam przyklepanie tego ogniwa tego typu drewnianym młoteczkiem, który nie pozostawi żadnych śladów. Zabieg ten oczywiście powtarzamy z drugiej strony. Tu oczywiście demontujemy, wcześniej wspomniałem, 2 ogniwa. Rozłączamy. I montujemy ponownie. I kolejny raz. Tak zwane przyklepanie. I oczywiście również nie pozostawiamy tutaj żadnych śladów. Bransoletę łączymy. Mamy jeszcze tutaj taki drobny zakres regulacji, gdzieś około centymetra. Zawsze warto go sobie zostawić, aby w
chwili, kiedy nadgarstek zwiększy swoją objętość przy wysiłku fizycznym czy przy wyższych temperaturach, żeby sobie móc mieć tą rezerwę i na zapięciu możliwość jeszcze regulacji. I voilà. Mamy gotową już bransoletę skróconą. Na bransolecie nie ma żadnych rys. Z uwagi na to, że podstawka była plastikowa, od strony wewnętrznej bransolety również nie ma żadnych uszkodzeń, ponieważ wykonywaliśmy to stosownym dłutkiem i delikatnie. Jak widać, czynności takie można wykonać, że tak powiem, w warunkach domowych. I jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam do spróbowania. A gdybyście sobie nie poradzili, to zawsze pomoże Wam zegarmistrz. Dziękuję wszystkim za uwagę, moi mili, i do zobaczyska.